Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Sneaky. Chciałbym was serdecznie i bardzo miło, jakże optymistycznie zaprosić was do turnieju Heroes 5, turnieju na kluczu, turniej, który jest organizowany przeze mnie, Lochiego, Świerszcza, ze wsparciem Kwasowej Groty, Tawerny Bis oraz Jaskini Behemota. Dzisiaj chciałem wam po prostu opowiedzieć, co to jest za turniej, dlaczego warto się zapisać, w jaki sposób do niego dołączyć oraz omówić pokrótce wszelkie kluczowe zasady, więc cóż, witam was, no i zaczynajmy. Dlaczego jest ten turniej? Co to jest za turniej? Turniej na kluczu to jest turniej Heroes 5 na lekko, minimalnie zmodyfikowanej mapie, klucz do zwycięstwa. Niewiele różni się od podstawowej wersji, znaczy zależy jak na to spojrzeć, ale raczej schemat działania, schemat mapy i schemat działania jest ten sam, tutaj jest po prostu usprawniony, ulepszony i tak dalej. Czemu powstał ten turniej? Turniej powstał trochę z moich osobistych pobudek, bo ludzie strasznie narzekali, że gramy, był wcześniej turniej Jaskini Behemota, potem liga organizowana przeze mnie, tylko areny, a wiele z was uważa, że arena to nie Heroes. Ja uważam inaczej, ale to tylko i wyłącznie moje zdanie, jeśli nie macie inne, możecie to udowodnić teraz, dołączając się do turnieju mapy Heroes 5, czyli turnieju na podobno prawdziwym Heroesie 5. Macie tą okazję, dostaliście tą okazję, więc warto z tej okazji oczywiście skorzystać. Patrząc dalej, dlaczego warto do niego dołączyć? Po części już to powiedziałem, ale wyobraźcie sobie chwilę, wyobraźcie sobie to, że wybieracie ten zamek, wybieracie bohatera, idziecie na pole bitwy, pole taktyczne, mapę i gracie swoim ulubionym zamkiem, albo średnio ulubiony, bo może akurat wasz ulubiony zostanie zbanowany. I w końcu możecie udowodnić, że jesteście w stanie to wygrać, że jesteście pokazać, że ten zamek jest jednak dobry. Są różne ankiety, były przez ten czas na Hirawce czy na innych stronach związanych z Heroesami. I zawsze każdy mówił, że ten zamek jest lepszy od tamtego, więc teraz szapoba dla was i się bawcie, i grajcie, i pokazujcie, kto jest dla was lepszy. Ja tam mam swoich ulubionych, ale akurat ja to tak w sumie mapki, wolę arenę. Patrząc dalej, dla kogo też ten turniej jest? Turniej jest oczywiście dla was starszych graczy, którzy graliście w lidze, którzy graliście w przyszłości. Mam nadzieję, że wy pokażecie swój poziom, swoją jakość gry i tak dalej. Oczywiście turniej jest też dostępny dla obcokrajowców, jest regulamin, formularz w formie angielskiej, więc bez problemu osoby, które znacie z zagranicy i chciałyby dołączyć, jak najbardziej możecie to polecać. A jeżeli gracie drugi raz, graliście tylko kampanię, nie graliście mapy, sądzę, że to jest najlepsza okazja od wielu lat, żeby zagrać turniej Heroes 5. Widzieliście pełno turniejów Heroes 3, masę tego jest, to wiadomo, bo Heroes 3 jest bardzo popularne, Heroes 5 bardzo mało popularny, patrząc na tutaj gry strategiczne, więc warto tutaj skorzystać z tej okazji, warto dołączyć, warto się wypróbować i tutaj nie musicie tryhardować, nie musicie na pewno grać bardzo zajebiście, zresztą sami na moich streamach zobaczycie, że ja trochę lamię na mapie, ale są osoby, które są silne i też zobaczycie jak one grają, zobaczycie, porównujecie swoje siły, zobaczycie wasze umiejętności, wasz rozwój bohatera, wasze taktyki, będziecie mogli pokazać coś i się też zabawić, nowe osoby będą mogły się wprowadzić i uczestniczyć w wydarzeniu, które nie było spotykane od wielu lat. Bardzo długo nie było turnieju na mapie w Heroes 5, więc to jest jeden z głównych takich tutaj moich takich powodów, na które warto zwrócić uwagę. A jak dołączyć? Tutaj widzicie wprowadzenie, tutaj macie poradnik, tutaj macie wszystko w regulaminie, odnośniki, gdzie pobrać, gdzie zrobić wszystko jest w regulaminie, też w opisie jest większość rzeczy, więc zachęcam tam zajrzeć. Warunki udziału, czyli w jakiej kolejności, jak do niego dołączyć. Uczestnictwo w turnieju wiąże się z opłatą wpisową przeznaczoną na nagrodę w minimalnej wysokości 20 zł. Oczywiście możecie opłatę wpisową dać większą, jeżeli chcecie wesprzeć ten projekt. Zapisu do turnieju wykonujemy poprzez uzupełnienie formularza, już go wam pokażę. Macie taki formularz, on jest dość oczywisty, więc sądzę, że on raczej wam nie sprawi problemu. Tutaj jest tylko ten nick gracza polecającego do wytłumaczenia. Będzie organizowany, zależy ilu uda się uzbierać oczywiście też ludzi,
Jeżeli więcej, to pewnie znajdą się jakieś dodatkowe jeszcze nagrody niż ta główna nagroda organizowana przez Świerszcza, czyli figurki 3D jednostki z Herosa 5, więc to fajnie sobie umieścić coś takiego na stoliku, na czymśkolwiek. Więc tutaj to macie, więc macie taką możliwość. Jeżeli wy polecicie komuś i ta osoba was tu wpisze, to poprzez losowanie będziecie mieli zwiększoną szansę na wylosowanie tejże nagrody i dzięki temu będziecie mogli ją otrzymać, myślę, i także innych nagród, które może się pojawią, może nie. To kwestia po prostu finansów turnieju. Przechodząc dalej, musicie dołączyć na kanał Ashen Areny na Discordzie Skini Bohemota. Tam musicie oczywiście zwrócić uwagę, żeby jak wchodzicie w ten kanał, wchodzicie dołącz, to możecie wybrać odpowiednią ikonkę, która was przekieruje, emotikonę, która was przekieruje na kanał Ashen Areny z kanału głównego, w którym nie ma tego kanału, więc warto na to zobaczyć, warto na to zwrócić uwagę. Oraz wiadomo, musicie zaakceptować regulamin, wszystkie warunki są konieczne do udziału, musicie je spełnić, przeczytajcie regulamin, bo nic bardziej nie wkurza jak osoby pytające się przed meczem, nie czytając regulaminu, co oni mają zrobić. To jest naprawdę bardzo irytujące jako organizator, więc zwróćcie na to uwagę, żeby nas po prostu nie denerwować. I tutaj też warto zwrócić uwagę, czemu możecie zagrać nagrody. Uzbierając tą kwotę, jaka ona wyjdzie, będziecie mieli dostęp do nagród, które są dość wartościowe. 500 zł za pierwsze miejsce oraz figurka 3D plus pamiątkowy medal plus rozstawienie w drugiej edycji turnieju od fazy pucharowej, niekoniecznie na tej mapie, ale innej mapie, czy Fixie, czy RMG na przykład, z szablonie. To już zależy ode mnie. Jeżeli my to będziemy organizować, te same osoby, to będziecie mieli rozstawienie do drugiej po prostu od fazy pucharowej, więc to też jest warto na to zwrócić uwagę, na ten aspekt finansowy. Ja na niego nie zwracałem uwagi, a bardziej zwracałem uwagę na fan, na zabawę. Myślę, że ten powód stworzenia Herosa 5, rozwijania go jest, myślę, bardzo fajną sprawą i oczywiście zabawa na mapie to też jest super sprawa, mając w głowie, że to jest turniej, a nie, że tylko zwykły mecz. I tutaj cały czas omówię ten przebieg turnieju. Turniej typowo składa się jak turniej, zwykły turniej, Liga Mistrzów. No Liga Mistrzów nie, bo tutaj rewanżów nie ma, no ale jak turniej mistrzostw jakichkolwiek, zwykły system, faza grupowa i faza pucharowa. Przebieg meczu, tutaj macie wszystkie ustawienia, każdy gracz banuje jeden zamek, gracz czerwony wybiera pierwszy, gracz niebieski, znaczy zielony wybiera drugi, bo gramy oczywiście po przekątnych polach, żeby była po przekątnych stronach, żeby rozgrywka była fajna, ciekawa oraz wymagająca ciekawego i strategicznego myślenia. Wiadomo, tutaj są obostrzenia, które powodują, że pewne rzeczy nie wolno robić, zawsze to trzeba wiedzieć. Tutaj w jaki sposób się kończy, że potwierdza się raport, że się go publikuje w odpowiednim kanale na Discordzie oraz postanowienia końcowe, jeśli chodzi o tym też poleceniu, tutaj macie wszystko opisane. Wszystko w regulaminie się znajduje, jeżeli czegoś naprawdę nie wiecie, to po prostu o to zapytajcie w komentarzu, spytajcie na Discordzie, możecie wszystko się na nas otwarcie pytać, tylko zwracajcie na to, żebyście to przeczytali w regulaminie, żeby potem się nie okazało, że zaakceptowaliście regulamin i potem pytacie o rzeczy, które już tutaj są uwzględnione, aczkolwiek możecie pewnych rzeczy nie rozumieć. To jak najbardziej dopytujcie, bo my od tego jesteśmy, żeby wam pomóc, żebyście fajnie sobie zagrali i żebyśmy razem wspólnie stworzyli fajny turniej, który w przyszłości może się odnowi, ale to już nie ode mnie zależy, to już nie zależy od organizatorów, to nie zależy ode mnie, to po prostu zależy od waszej aktywności, od waszego poweru. Jeżeli pokażecie, że warto to robić, to coś takiego w przyszłości jeszcze na pewno się pojawi, więc jeszcze raz wam dzięki za uwagę, jeszcze raz dzięki za zapisywanie, lajki, komentarze, subskrypcje, udostępniajcie gdzie chcecie. To jest filmik nie reklamowy, to jest filmik po prostu tłumaczący, na czym to polega, tłumaczący dlaczego warto wziąć udział, dlaczego co zrobić i który pomoże wam w interakcji tutaj w komentarzach, jeżeli po prostu czegoś nie rozumiecie. Dzięki wam i do zobaczenia na kluczy do zwycięstwa i widzimy się też oczywiście na moich streamach z różnych mapek, z kampanii i tej mapy, bo tę mapę także będę ćwiczył i pokazywał jak się w nią gra, więc jeżeli jesteście prosem, nie prosem, słabeuszem, gracie pierwszy raz, graliście tylko kampanię czy hotseata, weźcie udział, chciałbym, żebyście wzięli udział i się razem z nami tutaj fajnie zabawili. Dzięki wam i do zobaczenia, miłego dnia, bye bye.